Pięknie się budzimy. Punktualnie o godzinie 7. Krowa, która tam spaceruje, zaczęła muczeć, czyli nas obudziła. Ale... A, tu są 2 krowy. A nie, tu jest więcej krów. Tu jest ich 4. Tak. Ale to są ciche. To są ciche, ale ta jedna, co jest wyżej, się tam nie zaczęła drzeć. A myśmy tak spali. Bardzo fajnie się tu spało. Naprawdę. Nic nie przeszkadzało, było ciepło, nie padało. O, to tam słychać tak. Tam jeszcze 2 idą. Także fajna miejscówka. A i myślę, że koło 11 zasnęliśmy i tak w sumie spaliśmy. Koło 10? Już zasnęliśmy koło 10. O, może ja tam chyba jeszcze chwilę nie mogłem zasnąć, jeszcze patrzyłem w gwiazdy. Zaraz atakujemy przełęcz, zjemy śniadanie, bo musimy się spieszyć, bo nas gonią. Podobno chmara rowerzystów za nami jedzie, a my nie możemy przegrać z nimi, musimy być pierwsi. Gotowi do drogi, zaraz ruszamy. Jedliśmy śniadanie, zbieraliśmy się, a w międzyczasie wyprzedził nas rowerzysta z Francji. Tam go powinno być widać na tym podjeździe. I Dorenda z nim rozmawiała i co on tam mówił, że dokąd chce jechać? Do Japonii chcę dojechać w październiku. W październiku do Japonii. Tak, a my chcemy dojechać do Mongolii, a nie wiemy czy zdążymy, a on chce przejechać całą Mongolię i jeszcze do Japonii. Wczoraj myśleliśmy, że takie budyneczki było widać, że to jest przełęcz, ale okazało się, że jednak nie, że przełęcz jest trochę dalej i tam ją teraz doskonale widać. Jest bardzo blisko, jesteśmy tej przełęczy, myślę, że za 5 minut tam dojedziemy. Jeszcze 5 km dalej było. Tak, i w ogóle dzisiaj się jakoś bardzo dobrze jedzie, nie? Tak. Bez zmęczenia, a już 380 metrów podjazdu zrobiliśmy w zasadzie bez zatrzymania. No. Zatrzymaliśmy się w jednym miejscu, żeby pogadać z kierowcą samochodu. No nie ma dużych kamieni w drodze, Tak. to jest duża różnica, jak Nie jest ma... po prostu gładko, nie więcej. Nie ma tych stromistych takich, jedzie się po prostu równo. Ja nawet jadę na 3. zębatce od końca, także nie Naprawdę, na najwolniejszej. nie jest najgorzej. No. Tak. Nie możemy długo ostawać, bo wyprzedziliśmy Majka, nie Majka, Maka, żeby Tego nas Mak nie Francuza. dogonił. On nas nie dogoni, on jeszcze pół godziny na pewno będzie jechał do przełęczy, bo bardzo powoli jeździ. Ale może nas na zjeździe później, nie? Czekamy na przystanku, na przełęczy Haburabat. No wiecie, w dół nam się nie chce jechać, pod górę zawsze mamy siłę, pod górę jeździmy, a w dół musimy autobusem zjeżdżać. Tylko nie wiem, czy coś przyjedzie, bo wczoraj cały dzień jak jechaliśmy pod górę, to nie widzieliśmy żadnego autobusu. Nie, wieczorem dopiero marszrutka przyjechała. Numer 33, nie? Tak. Ale to było wieczorem. Ale w drugą stronę, więc nie wiem, jak tu jest nasza. Przełęcz jest duża, są na niej nawet jakieś zabudowania. Haburabat 3252,8 metra. Ktoś nawet tutaj napisał na ścianie tego przystanku. I jest bardzo przyjemnie. Lekki wiaterek, ale zupełnie nie chłodno. I teraz jedziemy w tamtą stronę, aż do Kalajkum. I z Kalajkum zacznie się asfalt. To będzie jakieś niecałe 40 km zjazdu. Zatrzymaliśmy się przy zjeździe, przy budynkach pasterzy i oni coś tutaj robią. Jakiś ser albo coś w tym stylu. A tu jest jakieś ciekawe urządzenie. Idę zobaczyć, co to jest. Co to jest? Można посмотреть. Patrzcie się, jak to jest sprytnie zrobione. Woda obraca kołowrót. Woda rurą idzie na kołowrót. Ze strumyczka. Potem idzie na pasek. A tutaj się coś robi.
A co tam będzie? Syr? Teraz główna droga. Tu nas zaprosili do namiotu. Salam alaikum. Rahmat. Na czaj. Tam dziecko w kołysce zasypia. No ciekawe mają, że to jest tak wszystko pomysłowo zrobione. I wykorzystali tą rurę, z tych patyków, wszystko się kręci, wiesz. Tam. Z czego to było? Tam jest w środku mleko, pewnie jakiś ser się robi, coś w tym stylu. Rahmat. Hodafes. 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 Gromszy odcinek, ale za to bardzo ładny. Jeśli chodzi o widoki. Wysokie skały u góry. Jedzie KAMAZ. Ten to nie wiem skąd się wziął. Tu się dopiero zaczyna robić stromo. Jedziemy takim trawersem. Salam alaikum. Jak działa? Normalna bude, da? No. Jest ciekawie. Jest ciekawie. Dorenda odjechała, bo znowu nas KAMAZ wyprzedzi, ale ja muszę to jeszcze sfilmować, żebyście widzieli, jak to jest fajnie tutaj, ładnie. Jeszcze zaraz zdjęcie zrobię. Co chwilę musimy wyprzedzać, przynajmniej ja muszę, bo Dorenda pojechała wcześniej tego samego KAMAZa, bo tu jest tak ładnie, że ja się zatrzymuję, żeby albo zrobić zdjęcie, albo żeby coś dla was ładnego nakręcić. A KAMAZ jedzie równo, swoim tempem, nigdzie się nie zatrzymuje. No i dzięki temu jest od nas, czy tam ode mnie szybszy. Znowu pewnie go dogonię, bo on, jeśli jest załadowany, ma dużo ładunku, to on musi bardzo powoli zjeżdżać w dół, bo inaczej spaliłby hamulce, a musi jechać hamując skrzynią biegów. Ale znowu pod górę może być szybszy, bo tam dołoży gazu. O, już widać, że Dorenda zaczęła podjazd i nie jedzie wcale tam bardzo szybko. KAMAZ ją goni, bo on pod górę będzie szybszy, a ja gonię KAMAZa. Ale kurczę, jakaś ścieżka tu jest. Normalnie jestem w szoku.
Takim pięknym miejscem to jeszcze chyba nie jechałem. Wow. Naprawdę. Niesamowite miejsce. Niesamowite. A tu po prawej stronie przepaść. Jeśli to było widać, ale ja za bardzo nie będę podjeżdżał do prawej strony. Chyba że się gdzieś zatrzymam. No, zobaczcie. Tu. Lecisz i koniec z tobą, mój przyjacielu. Także tutaj ostrożnie. Robisz przerwę, bo ręce bolą. Tak. No. Jedziemy już tyle w dół, a tu końca nie widać. A nawet zaraz będą serpentyny. Takie dość... Cały czas hamujemy, cały czas na hamulcu. Nie można na 2 sekundy puścić hamulców, bo tak się rower rozpędza. Maksymalnie... 10 jadę. Masz 20, a ja mam maksymalnie 25. No to ty masz odwagę. No, puściłem się gdzieś. Coraz bliżej do afgańskiej granicy mamy. Jest coraz bardziej ciepło. Tutaj się nikomu nie polecam kąpać. Dojechaliśmy do Kalekum właśnie przed chwilą. 1420 na moim altimetrze wysokość. Jedziemy w tamtym kierunku. Jesteśmy już w dolinie rzeki Pancz. Po drugiej stronie mamy po prawej te wszystkie góry. Wszystko co po prawej stronie rzeki to już Afganistan. Także teraz się pewnie przez 500 km wzdłuż granicy będziemy posuwać. Werenda poszła kupić coś na kolację. Co kupiłaś? Pomidory i cebulę. Pomidory i cebula. Okej. Razem za złotówkę. Za złotówkę w przeliczeniu na nasze, czy w przeliczeniu nasze na... złotówki. Nasza złotówka. Okej. A my jesteśmy, słuchajcie, w dolinie rzeki Pancz. To jest już rzeka, która stanowi granicę między Tadżykistanem a Afganistanem. To wszystko co widzicie po drugiej stronie to już jest Afganistan. A niegdyś była to granica całego Związku Radzieckiego. Przed tym jak się komuna rozwaliła, jak tutaj wszędzie był Związek Radziecki, no to ta rzeka stanowiła granicę Imperium Rosyjskiego, a tam była Ameryka. Oczywiście w cudzysłowie. Pierwszy raz widzisz Afganistan, nie? Na żywo przynajmniej. Na żywo. Także udało się, dojechaliśmy po... Dzisiaj jest czwartek, wyjechaliśmy w niedzielę. Czyli prawie niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Po 5 dniach jazdy na rowerze dotarliśmy. Już widzę, że Afgańczycy nie chodzą z osiołkami, tylko na motorkach jeżdżą. No i niezłą drogę mają. Tutaj byłaby przyjemność, jak ktoś lubi jeździć na motorze, to tymi drogami pojeździć. Są wąskie. Nikt praktycznie nie ma żadnego ruchu. Raz na czas jakiś Afgańczyk przyjedzie. A my bądź co bądź jedziemy główną drogą po stronie tadżyckiej. Ale za to bardzo ładną. Miejscami asfalt, ale też jest dużo miejsc, gdzie jest dużo pyłu. Piasek albo kamienie, albo dziury. Do Chorogu jeszcze 200 km. Nie wiem ile będziemy jechać te 200 km. Raczej na tej drodze setki dziennie nie zrobimy. Wczoraj przejechaliśmy 75 km, ale z czego
30 to był zjazd, a później około 40 tą drogą niecałych. No zobaczymy. Na razie jest ranek, jeszcze są siły, gdzie jako tako się jedzie, ale zobaczymy jak będzie wieczór, dokąd sił wystarczy. Podziwiasz Afganistan? Całkiem spora mieścina, nie? Tam tak... Tak, i tak fajnie zrobione, otoczone kamieniami. Tam jest brzeg wzmocniony, nie? Właśnie widać tutaj po afgańskiej stronie, tam po drugiej stronie rzeki jest taka droga. Nią raczej auta nie mogą jechać, ale nie widziałem też, żeby ktoś tam na motorku jechał, ale właśnie widzę, że jest grupa ludzi z osiołkami, przechodzą teraz. Tamta jeszcze droga wygląda normalnie, bo jest szeroko, ale patrzcie jak ona tutaj wygląda. Normalnie idzie tą skałą. Tam jest wykuta. Raczej tylko mógłby nią przejść człowiek z osiołkiem. O, coś niesamowitego. Męcząca taka jazda do góry i na dół, nie? Co chwilę. Stromo jest do góry. Tak. Tu też są też. Bardzo strome podjazdy. Co chwilę takie hopki i w dół. No ale generalnie cały czas do góry się posuwamy. Cały czas nabieramy wysokości. I mamy bardzo ładne widoki. Szczególnie ten za nami. Po afgańskiej stronie. Dopiero teraz zobaczyliśmy jaka tam w ogóle droga idzie. Czy tam jest wioska jeszcze u góry. Ciekawe miejsce. Spotkaliśmy przy sklepie miejscowych i mówili, że w Afganistanie XIX wiek. No ale tak patrzymy, że tam młócą normalnie z traktora. Chyba to nie wygląda na XIX wiek. No bo tak mówili, bo dopiero 2-3 lata temu pojawiły się tam motocykle, a wcześniej ludzie chodzili tylko z osiołkami. Tak, tylko z osiołkami i tylko pieszo. No to wygląda, że generalnie cały czas ta droga jest. Prąd jest, wieże od telefonów komórkowych tak samo mają. Może nie jest to w pełni XXI wiek, może umówmy się, że końcówka XX wieku i może właśnie niektórzy też są, to jeszcze wolą z osiołkami chodzić, ale na pewno nie jest to, co było tutaj 20 lat temu. Czy jeszcze za czasów talibów, bo od tego czasu na pewno się Afganistan rozwinął. Widać dużo nowych budynków, choćby tam, może to jest szkoła, albo jakiś szpital, albo jakieś budynki rządowe. Takiego zwykłego, to jest to. Nawet mi się te ichniejsze miasteczka bardziej podobają niż te po stronie tadżyckiej. Dzisiejszą noc spędziliśmy w ogrodzie, w takim sadzie, pod jabłonią. Ale żadne jabłko nam na głowę przez noc nie spadło. Chociaż są już takie całkiem spore i duże. W ogóle tak, poszliśmy spać o 10 godzinie. No bo zjedliśmy kolację, nie było co robić, rozłożyliśmy legowisko i... Nie, rozłożyliśmy chyba o 9, nie? No, coś takiego. Coś takiego. Potem gadaliśmy z godzinę i no, po prostu położyliśmy się i zasnęliśmy gdzieś, myślę, że koło 10, a wstaliśmy przed 7. Także jest 7:02 Dawno tak wcześniej nie wstaliśmy. i prawie już jesteśmy cali poskładani, jeszcze tylko trzeba ten namiot zwinąć. Zjemy w domu, tam zaraz śniadanie, bo już nas zaprosili na... Tak? Tak, ta dziewczyna co niosła wodę mówiła, że czaj. Także zaraz tam pójdziemy, no i kto rano wstaje, ten później może 7 godzin jechać. Wczoraj 7 godzin jechaliśmy. Przejechaliśmy tą drogą 70 km ponad. To naprawdę nie jest łatwe, bo ta droga jest ciężka do jazdy. Jeśli jest asfalt, to jest spoko, nawet jak jest podjazd, ale wczoraj były takie strasznie strome podjazdy nie na asfalcie, tylko na kamieniach, na szutrach. To było trudne. Ale za to spało się bardzo fajnie. Było ciepło, na początku w ogóle bez śpiworów tak leżeliśmy tylko na karimatach. Tak. Przed Afgańczykami ciężkie zadanie, bo kują normalnie drogę
w takiej litej skale. Nie wiem ile tego jest do przekucia, ale z paręset metrów, może 100. Ten odcinek jest dość duży. Tam też troszkę zaczęli. Tutaj gość pracuje, słychać młot udarowy, a sprężarka tam, gdzieś chyba tu, gdzie stoją beczki, a tam wyżej jeszcze mają swoją bazę. Namioty i się tam generalnie kręcą. No, zadanie nie lada wychodź tutaj. Mamy prawdziwe szwajcarskie Ciasteczka. krakersy z prawdziwym szwajcarskim serem Gruyère. Dostaliśmy od prawdziwej szwajcarskiej kobiety. Którą spotkaliśmy przed chwilą. Jak usłyszała, że już 4,5 miesiąca jesteśmy w drodze, to powiedziała, to powinnam wam dać swoją czekoladę, ale czekoladę miała gdzieś bardzo głęboko Nie w znalazła. bagażu i nie znalazła. I podała dostaliśmy. teraz, jak przejeżdżali autem, podali przez szybę 2 paczuszki i jabłko jeszcze. O, Jeszcze jabłko będziemy mieć. to dobrze, ja też jeszcze jedno jabłko mam. Mam po jedno. Mamy to jabłko. No, także zjemy te ciastka. Pojedziemy tam. Tam jest wioska i siądziemy tam odpoczywać, bo jeszcze jest strasznie gorąco. No, Jeszcze jest gorzej jak wczoraj, nie? tak. No, robiliśmy kąpiel po drodze, ale to nic nie dało, bo 5 minut później już jest tak samo. Z okazji też brałam spodnie. No.